Jazda na czas to najbardziej samotna i bezwzględna dyscyplina w kolarstwie. Tutaj nie ma peletonu, w którym można się schować. Nie ma kolarskiego cwaniactwa. Jesteś tylko ty, maszyna, no i czysta fizyka. W 2024 roku stanąłem na starcie Mistrzostw Polski w parakolarstwie z życiową formą. 15 minut później było już po wszystkim. Przegrałem ten wyścig w pierwsze 180 sekund. Dziś wracam do surowego pliku z telemetrii, żeby rozliczyć się z tamtym błędem i zacząć ten projekt całkowicie od nowa. Cześć, z tej strony Kubas, witajcie na Velocreation. Zaczynam serię 3-odcinkową moją, w której chcę opowiedzieć na jedno kluczowe pytanie. Czy dedykowany rower do jazdy na czas daje realną przewagę przy dokładnie tej samej mocy u takiego laika, parakolarza jak ja? Żeby to sprawdzić, musimy całkowicie zmienić reguły gry. W poprzednich edycjach Mistrzostw Polski w parakolarstwie start wspólny leciałem na klasycznym, moim starym Giantie TCR. Z kolei czasówki jeździłem na pożyczonej od Tomka Nizioła potężnej kozie triatlonowej. I tu pojawia się pierwszy gigantyczny problem. Tamten rower przez swoją płaszczyznę boczną kompletnie nie spełniał restrykcyjnych norm UCI dotyczących indywidualnej jazdy na czas. Mówiąc krótko, startowałem na sprzęcie poza prawem. Gdybym wtedy stanął na podium, kontrola techniczna sędziów UCI dyskwalifikowałaby mnie w mgnieniu oka. W tym roku gram 100% czytelnie. Celujemy w cyferki, które być może pozwolą walczyć mi o podium, więc sprzęt i pozycja muszą być sprawne i zgodne z przepisami. Właśnie dlatego odezwałem się do moich przyjaciół z ProBikes i wspólnie szukaliśmy bezkompromisowej broni pod jazdę właśnie na czas. Życie jednak pisze swoje scenariusze, no i jak się okazało, topowy Fartor Hanzo nie był w tym momencie dostępny do wypożyczenia. No ale nie będziemy płakać i adaptujemy się do realiów. ProBikes przekazało w moje ręce inną, bezkompromisową maszynę z tej samej stajni, co wcześniej Tomek Nizioł. Fartor Slick na stożkach 58 mm. To rama zrodzona w walce o każdy wat i najwyższą aerodynamikę. Dalej jest to konstrukcja wybitnie triatlonowa, ale sprawdzimy, czy w moim zestawieniu z lukiem pozwoli mi urwać realne sekundy. Zanim jednak Fartor Slick trafi na tapet, musimy zrozumieć mój punkt zero. W 2024 roku wykręciłem na trasie mistrzostw z średnią mocy zaledwie 269 W. Dlaczego odcięło mi prąd? Odpowiedź kryje się w pliku FIT i do niego Was teraz zapraszam. Żeby zrozumieć, co wydarzyło się na trasie, musimy wejść głęboko w dane. To są pierwsze 3 minuty po zejściu z rampy startowej. Moje tętno od samego początku wynosiło 180 uderzeń na minutę. Szybowało pionowo w górę, zanim jeszcze na dobre rozkręciłem kadencję. Dlaczego? Zwykły ludzki stres startowy. Adrenalina i podświadoma chęć natychmiastowego wejścia na prędkość przelotową powyżej 40 km/h. Co ciekawe, pomimo mojego dużego doświadczenia z panowaniem nad stresem, z czasów jeszcze uprawiania kolarstwa grawitacyjnego, ciało nie dało mi ani jednego rozpoznawalnego sygnału. Nie było zawilgoconych dłoni, nie czułem suchości w ustach. Błędem natomiast było to, że nie patrzyłem na swoje tętno chwilowe na liczniku. Skupiłem się na oddechu, a po starcie na watach. Wygenerowałem potężny pik mocy, grubo powyżej mojego ówczesnego progu FTP. No i to był wyrok. Wprowadziłem organizm w głęboki dług tlenowy i drastyczne zakwaszenie mięśni już na pierwszym kilometrze. Układ nerwowy natychmiast przeszedł w tryb awaryjny. Przez resztę dystansu, mimo walki, zaciskania zębów i rozrywania płuc, mój organizm był zablokowany. Średnia moc z całego wyścigu spadła zaledwie do 269 W. To był dramat, zwłaszcza psychiczny. Forma była, no ale zabrakło chłodnej kalkulacji. Jazda na czas nie wybacza takich błędów.
Jeśli przepalisz strefy w pierwszej ćwiartce wyścigu, reszta dystansu to czysta wegetacja. Ale to już historia. Wyciągnąłem wnioski i w tym roku punkt zero wygląda zupełnie inaczej. Mój aktualny status to 66 kg wagi i 300 W realnej mocy progowej. Przy mojej wadze daje to stosunek ponad 4,5 W na kilogram. Mój cel na tegoroczne Mistrzostwa Polski jest prosty. Matematyczna kontrola fizjologii. Chcę przejechać cały płaski dystans na idealnym pacingu, płaskim pacingu w okolicach mojego FTP. Natomiast mamy na trasie około 900 metrów podjazdu, które będę próbował przejechać na pełnej mocy. Mój look to wybitna szosa aero, startowa. Ale jeśli chcę urwać kolejne sekundy w powietrzu przy stałej mocy 300 W, potrzebuję maszyny, która została zaprojektowana wyłącznie w jednym celu. Do bezwzględnej walki z oporem aerodynamicznym. ProBikes udostępniło mi do startu Fartora Slicka na stożkach 58 mm. To maszyna, która została zaprojektowana, by oszukiwać powietrze i wyciskać maksymalną prędkość z każdego wata, jeżdżąc na wprost. Nie zamierzam jednak opowiadać Wam o specyfikacji z katalogu czy obietnicach producenta. Zabieram ten rower w jedno miejsce, sterylne miejsce. To jest 19-kilometrowy płaski jak stół odcinek wału wiślanego. Idealny asfalt, zero ruchu samochodowego. No i mam nadzieję, że trafię na moment, kiedy nie będzie wielu przypadkowych osób na ścieżce. Zrobimy tam test, jakiego na tym kanale jeszcze nie było. Jedna trasa, 2 kierunki, żeby całkowicie zniwelować wpływ wiatru. Stała, kontrolowana moc i bezpośrednie starcie dwóch skrajnych światów. Mojego dopieszczonego Luka 795 Blade BDRS na kołach Loon Hyper 3 D45 kontra Fartor Slick na stożkach 58, oczywiście od Black Inka. Sprawdzimy surowe fakty. Ile kilometrów na godzinę i ile realnych sekund urwie Fartor przy identycznym transferze mocy 280 W. Wchodzimy w czystą matematykę. Pamiętaj, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek, bo już w kolejnym moim odcinku, nie za tydzień, w kolejnym moim odcinku czeka nas sąd ostateczny na WTRC. Zero marketingu, tylko dane i siła moich nóg. A na teraz dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Ciao!